Witajcie na kanale historycznym Pancer Model Maciej w pierwszym podcaście. Ciekawe, czy Wam się spodoba. Dziś zagłębimy się w burzliwy okres historii Europy Wschodniej, a dokładnie w bunty kozackie w XVI i XVII wieku, które nieodwracalnie wpłynęły na los tego regionu. Konflikty te, choć często zapomniane w popularnej historii, miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się tożsamości narodowych i politycznych na obszarze dzisiejszej Ukrainy, Polski, Litwy i Rosji. Skąd wzięli się kozacy? Na początek cofnijmy się nieco w czasie i zadajmy sobie pytanie, kim właściwie byli kozacy. To grupa, która wyrosła w wyjątkowych warunkach społecznych i geograficznych. Była to społeczność wolnych wojowników, awanturników, którzy zamieszkiwali tereny stepowe, a w szczególności Zaporoże, region dzisiejszej Ukrainy. Ważnym aspektem ich tożsamości było to, że byli nie tyle etnicznie jednolitą grupą, co mieszanką różnych kultur, które łączyły wspólny sposób życia. Warto zaznaczyć, że kozacy byli nie tylko obrońcami przed najazdami Tatarów czy Turków, ale również nieustannie balansowali między różnymi interesami politycznymi. Na tym etapie często bywali najemnikami, działali na zlecenie, ale jednocześnie tworzyli swoje niezależne struktury, takie jak Sicz Zaporowska. Swego rodzaju republika wojskowa, rządzona przez wybranych hetmanów. Korzenie buntu. A skąd brała się ta ciągła, niemal nieustająca walka pomiędzy kozakami a Rzeczpospolitą? Aby to zrozumieć, musimy przyjrzeć się sytuacji politycznej i społecznej tamtych czasów. Rzeczpospolita obojga narodów była ogromnym, ale złożonym państwem, gdzie magnaci polscy oraz litewscy mieli wielkie wpływy i kontrolę nad ziemiami. Kozacy zamieszkujący południowe rubieże Rzeczypospolitej cieszyli się początkowo względną autonomią. Byli cenieni za swoją waleczność i gotowość do obrony granic. Jednak w miarę jak magnaci próbowali podporządkować sobie te tereny, ograniczając wolność kozaków, ich opór narastał. Kozacy, którzy uważali się za niezależnych, nie byli skłonni poddać się obcym autorytetom. I to właśnie tutaj pojawił się kluczowy moment, narastający konflikt o prawa, przywileje oraz dostęp do ziemi. Magnaci dbający o własne interesy traktowali kozaków jako siłę, którą należało podporządkować, a nawet wyzyskać. Bunt Kosińskiego, iskra zapalna. Pierwszym znaczącym buntem, który wstrząsnął Rzeczypospolitą, było powstanie Krzysztofa Kosińskiego w latach 1591-1593. Kosiński jako hetman kozacki zebrał wokół siebie grupę niezadowolonych kozaków, którzy poczuli się zepchnięci na margines przez politykę polskich magnatów. Jego powstanie wybuchło na tle sporów o ziemię, kluczowego dobra, które było zarówno źródłem bogactwa, jak i symbolem władzy. Choć początkowo Kosiński i jego armia odniosła sukcesy, to ostatecznie powstanie zostało stłumione, a sam Kosiński zginął w bitwie. Ciekawym elementem tej historii jest to, że mimo klęski, powstanie to stało się swoistym sygnałem ostrzegawczym dla polskich elit. Kozacy pokazali, że nie zamierzają biernie przyjmować ograniczeń swoich praw. Powstanie Nalewajki, kontynuacja walki. Zaledwie kilka lat później, w 1594 roku, wybuchło kolejne powstanie pod wodzą Semena Nalewajki. Nalewajko cieszył się autorytetem wśród swoich towarzyszy, zorganizował silną armię, która w krótkim czasie zdobyła wiele miast i twierdz na Ukrainie. Tym razem konflikt przybrał szerszy charakter. Obejmował większe terytorium, a kozacy zdołali zmobilizować większe siły. Jednak mimo początkowych sukcesów także i ten zryw został stłumiony,
a Nalewajko pojmany i stracony w Warszawie. Jego postać na długo zapisała się w kozackiej legendzie jako symbol niezłomnej walki o wolność. Konflikty społeczne, polityczne powstania Kosińskiego i Nalewajki były jednak tylko wstępem do większych zrywów, które miały dopiero nadejść. W ciągu pierwszej połowy XVII wieku kozackie bunty wybuchały regularnie, będąc odpowiedzią na coraz bardziej restrykcyjną politykę Rzeczypospolitej wobec kozaków. W 1630 roku Taras Fedorowicz, znany również jako Taras Trisiło, stanął na czele jednego z największych powstań kozackich. Powodem buntu było ograniczenie w liczbie kozaków rejestrowych, tych, którzy mieli prawo i przywileje wynikające z uznania przez władze Rzeczypospolitej. Fedorowicz odniósł kilka zwycięstw nad wojskami polskimi, jednak ostatecznie zawarto ugodę, która nie spełniła wszystkich oczekiwań kozaków. Konflikty społeczne i narodowościowe tylko narastały, co przygotowywało grunt pod największy zryw kozacki w XVII wieku. Powstanie Chmielnickiego – przełomowy moment. Przenieśmy się teraz do 1648 roku, kiedy to Bohdan Chmielnicki zorganizował największe i najważniejsze powstanie w historii kozaków. To powstanie trwało do 1654 roku. Niektórzy historycy twierdzą jednak, że ostatecznie zakończyło się dopiero w 1657 roku. Na zawsze zmieniło układ sił w Europie Wschodniej. Chmielnicki zdołał zjednoczyć kozaków, chłopstwo, a nawet część ukraińskiej szlachty w walce przeciwko Rzeczypospolitej. Jednym z kluczowych momentów było zawarcie sojuszu z Hanatem Krymskim, co pozwoliło kozakom uzyskać przewagę militarną. Powstanie to miało charakter nie tylko buntu społecznego, ale i wojny o niepodległość Ukrainy. To właśnie podczas tego powstania podpisano ugodę w Pierejsławiu, która wprowadziła Ukrainę w orbitę wpływów Rosji. Kozacy i Rzeczpospolita zmierzch niezależności. Kozacka autonomia była jednak zagrożona także przez rozwój sytuacji międzynarodowej. W miarę jak Rosja rosła w siłę, wpływy kozaków były systematycznie ograniczane. Katarzyna II w 1764 roku formalnie zniosła urząd hetmana kozackiego, a w 1775 roku zlikwidowała Sicz Zaporowską, definitywnie kończąc kozacką niezależność. Refleksja nad znaczeniem buntów kozackich. Podsumowując, bunty kozackie w XVI i XVII wieku miały ogromne konsekwencje dla historii Europy Wschodniej. Z jednej strony osłabiały pozycję Rzeczypospolitej, która musiała zmagać się z narastającymi problemami wewnętrznymi i zagrożeniami ze strony Rosji. Z drugiej strony przyczyniły się do kształtowania się ukraińskiej tożsamości narodowej. Kozacy, choć nie zawsze odnosili sukcesy, na zawsze pozostali symbolem walki o wolność, sprawiedliwość i niezależność. I to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek przybliżył Wam, jaki wpływ miały kozackie bunty na losy całej Europy Wschodniej. Na moim kanale zobaczycie także film o powstaniu Semena Nalewajki, a link do niego znajdziecie w opisie podcastu.